Bliski Wschód już nie będzie taki sam po tym, co stało się 7 października 2023 roku. Wtedy to Hamas przedarł się do Izraela i z zimną krwią zabijał kobiety, mężczyzn, dzieci, noworodki i osoby starsze. Wkrótce potem Izrael zaczął najbardziej intensywne bombardowania Gazy od lat. Chcę Ci dzisiaj opowiedzieć, co to tak naprawdę jest ten Hamas. Organizacja, która stała za największą rzezią Izraelczyków od II wojny światowej, która po raz kolejny skazała Palestyńczyków na śmierć, strach i zniszczenie i która w Stanach Zjednoczonych i w Europie jest uznawana za organizację terrorystyczną. Obejrzyj ten odcinek do końca i zostaw swój komentarz. Tę opowieść podzieliłem na 4 rozdziały. Hamas to organizacja, która powstała w Gazie w 1987 roku w czasie pierwszej intifady, czyli palestyńskiego powstania przeciwko izraelskiemu okupantowi. Hamas zrodził się z Bractwa Muzułmańskiego, jednej z najważniejszych organizacji politycznych w świecie arabskim z siedzibą w Egipcie. Hamas jako ruch oporu od początku był radykalny i islamistyczny, czyli oparty na fundamentalnej ideologii religijnej. W przeciwieństwie do innych palestyńskich frakcji, od początku chciał wymazania Izraela z mapy świata. Przypomnę, że tereny palestyńskie dzielą się na zachodni brzeg oraz na Gazę. Oba te miejsca były okupowane przez Izrael, ale w 2005 roku izraelskie wojsko wycofało się z Gazy. Wkrótce potem Hamas przejął tam władzę i rządzi do dzisiaj. W tym samym czasie Gaza, jako miejsce znacznie bardziej radykalne niż zachodni brzeg, gdzie rządzi umiarkowany Fatah, została otoczona przez Izrael murem i płotem i de facto zamknięta. W następnych latach Hamas wielokrotnie ostrzeliwał rakietami teren Izraela, co doprowadziło do szeregu konfliktów, w tym 4 dużych wojen w 2008, 2012, 2014 i 2021 roku. Hamas jest przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską uznawany za organizację terrorystyczną. Prócz niego w Gazie jest też szereg innych, mniejszych, ale równie radykalnych organizacji, jak na przykład palestyński islamski dżihad, który działa wspólnie z Hamasem. Do 2013 roku Hamas cieszył się poparciem Egiptu, gdzie rządziło Bractwo Muzułmańskie. Ale teraz już tak nie jest. Hamas jest wspierany także finansowo przez Iran oraz przez bogatych szejków z Zatoki Perskiej i niektórych Turków. Innymi słowy, Hamas to przede wszystkim przybudówka Iranu. Od wczesnych lat 90. bojownicy Hamasu są regularnie szkoleni przez instruktorów irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, czyli elitarnej jednostki armii. Hamas miał nawet swoje biuro w Teheranie. Według Stanów Zjednoczonych w 2020 roku Hamas oraz inne organizacje z Gazy dostały od Iranu w sumie $100 milionów. Hamas jest nie tylko w Gazie, ma swoich ludzi w Libanie czy na zachodnim brzegu. Jeśli pamiętacie serial Fauda, to izraelskie komando z tego serialu de facto walczyło z ludźmi powiązanymi właśnie z Hamasem. Hamas nazywa się ruchem oporu, ale tak naprawdę wprowadził terror w Gazie. Nie ma tam wolności słowa, a w mediach jest tylko jeden przekaz. Pamiętam, kiedy byłem kilkakrotnie w Gazie i rozmawiałem z ludźmi na ulicach, od wszystkich słyszałem te same frazesy. W Gazie nie ma żadnej opozycji. Ludzie boją się mówić głośno, co myślą, bo za najdrobniejsze przewinienia grożą nie tylko więzienie, ale i tortury, czy nawet śmierć. Jakikolwiek sprzeciw oznacza, że można być sklasyfikowanym jako izraelski szpieg. Hamas uwielbia urządzać pokazowe egzekucje na ulicach, kiedy to skazaniec jest na przykład wleczony ulicami, a potem rozszarpywany. A czy Palestyńczycy popierają Hamas? To jest bardzo trudne pytanie. Z pozoru tak, bo publicznie każdy mówi o swoich wielkich przywódcach, ale prywatnie ludzie mówią już co innego. Przy czym nie wiadomo, no bo nie da się zrobić w Gazie żadnych badań, ile osób naprawdę wspiera Hamas, ile osób mówi gładkie formułki, ale w rzeczywistości myśli co innego, a ile wybiera mniejsze zło. Czyli jeśli mają wybierać między bombardującym ich Izraelem a Hamasem, to wybierają więzami krwi, bo Hamas to przecież też Palestyńczycy. W jakiej rzeczywistości żyją zatem ludzie w Gazie? Przede wszystkim są w potrzasku. Nie mogą się zbuntować, bo mogą trafić do więzienia. Nie mogą innych wybrać władz, bo nie ma tam wyborów i nie mogą wyjechać, bo Gaza to miejsce zamknięte. Na górze ekranu widzisz teraz link do filmu na ten temat. Jest niemal pewne, że Izrael będzie chciał zabić jak najwięcej przywódców Hamasu.
Przy czym ci najważniejsi, jak Ismail Haniyeh, główny szef organizacji, mieszkają poza Gazą, w Katarze. Haniyeh opływa w dostatki, bo to do jego kieszeni trafiają podatki z przemytu towarów podziemnymi tunelami z Egiptu do Gazy. Inni liderzy prawdopodobnie zginą, ale jest niemal pewne, że walki będą bardzo krwawe. Hamas jest dobrze uzbrojony, a wielu bojowników jest gotowych oddać życie za tak zwaną sprawę palestyńską, czy też za mityczne zwycięstwo nad Izraelem. Hamasowcy wierzą bowiem, że takie zwycięstwo prędzej czy później nastąpi, niezależnie od tego, ilu ludzi będzie musiało do tego czasu zginąć. A że wojna nakręca zło i nienawiść, to choć zginą zapewne tysiące bojowników Hamasu, to pojawią się kolejni, gotowi wymazać Izrael z mapy świata i zginąć za coraz bardziej mityczną sprawę palestyńską. Na naszym kanale znajdziesz znacznie więcej produkcji o Bliskim Wschodzie, w tym oczywiście na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Link do palestyńskiej playlisty widzisz teraz na górze ekranu. Chcę też raz jeszcze podziękować za ogrom reakcji i komentarzy, które pojawiają się w ostatnim czasie. Wszystkie są uważnie czytane, również te krytyczne. Pod tym filmem także zostaw swój komentarz i subskrybuj nasz kanał. Włącz też powiadomienia, by nie przegapić żadnego nowego odcinka. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. A wkrótce kolejne materiały na temat najnowszej wojny Izraela i Hamasu. Do zobaczenia.